Patryk i Milena, wiecznie wolni. Na samym początku musimy przeprawić się przez rzekę Lochi. Zobaczcie, jak to wychodzi Milenie. Po obfitych opadach deszczu, których w Szkocji nie brakuje, poziom rzeki jest dużo wyższy niż dziś, a przejście przez nią mocno utrudnione. Trafiliśmy na dobre warunki pogodowe i bez większych problemów przeszliśmy po kamieniach na drugą stronę. Dzisiaj po raz kolejny ruszamy w góry. Jesteśmy na północy Szkocji, w okolicach Tyndrum. Cele na dzisiaj to podziwianie pięknych widoków, sprawdzenie formy, zdobycie 2 szczytów, Ben Louis i Ben Achleib, a także sprawdzenie ciasteczek o smaku haggisa. Jak na razie cały czas idziemy wzdłuż strumyka. Jak doskonale widzicie, pogoda dopisała nam po raz kolejny. Teraz kawałek lasem, ale przynajmniej mamy trochę cienia. Zrobiliśmy sobie krótką przerwę i za chwilę lecimy dalej. Momentami na ścieżce zalega dość sporo błota i trzeba uważać, bo Milena już zaleciła małą wpadkę. Na tamtą górę mamy zamiar wejść, ale to dopiero później. Najpierw skręcamy na Ben Louis. I wyszliśmy z lasu i rozpoczynamy podejście na górę, którą widać za mną. Milena już ruszyła, także lecimy. I właśnie się skończyła zabawa i rozpoczyna się prawdziwa wspinaczka. Tak sobie myślę, że w czerwcu chyba nigdy nie byliśmy w żadnych górach. Muszę to sprawdzić, jak będziemy w domu. Już jesteśmy na wysokości 500 metrów, a to nawet nie połowa wspinaczki na pierwszy szczyt. Przez 1,5 kilometra musimy teraz podejść ponad 500 metrów do góry. Takie małe wyzwania, ale na pewno damy radę. Jedna trzecia podejścia za nami. Zrobiliśmy sobie krótką przerwę, zjedliśmy kanapki i ruszamy dalej. U góry widzimy dość sporo ludzi, a to znaczy, że nie tylko my wybraliśmy tą trasę na dzisiejszy dzień. Ale tylko my obudziliśmy się o godzinie 9, a podejście rozpoczęliśmy o 11. Słońce zaszło i idzie się zdecydowanie lepiej. Do tego mamy taki delikatny wiatr. Do szczytu zostało nam jeszcze kilkaset metrów, ale zaczęła się ścieżka kamienista, po której idzie się o wiele łatwiej niż po trawiastej. Milena mówi, że widzi już szczyt, także zostało nam jakieś kilkanaście minut i meldujemy się na szczycie. No fajnie jest. Nie wiem, czy widać, ale sezon na muszki uważam za otwarty. Do szczytu zostało nam jeszcze parę minut i pojawiło się kilka miejsc, w których trzeba było się wspinać, ale nic nadzwyczaj wymagającego. Jesteśmy na szczycie 1130 metrów, ale muszki chcą nas zjeść, więc musimy uciekać. Tam, jeśli się dobrze przyjrzycie,
to widać Loch Lomond, czyli nasze ulubione miejsce w Szkocji. Kolejny ciekawy punkt widokowy za nami. Droga na szczyt zajęła nam niecałe 4 godziny, oczywiście wliczając w to przerwy. I przeszliśmy niecałe 5 km. Teraz rozpoczynamy zejście. Jeśli ktoś zastanawiałby się, w jaki sposób najszybciej zejść z góry, to chyba odpowiedź jest bardzo prosta. Rowerem. Naszła mnie taka myśl, że skoro tam jest Loch Lomond, to gdzieś tam musi znajdować się Ben Lomond oraz Alpy Arrochar, które uwielbiamy i byliśmy w nich wielokrotnie. Niestety nie nagraliśmy żadnego filmu z nich, ale można poczytać o nich na naszym blogu. A gdzieś tam znajduje się drugi punkt naszej dzisiejszej wyprawy, czyli Bainachleif. Już od jakiegoś czasu zwiedzamy Szkocję i staramy się zabierać za każdym razem ze sobą jakiś szkocki przysmak. No i oczywiście lokalne słodycze. Dzisiaj próbujemy ciasteczka, a w zasadzie krakersy o smaku haggisa. Dzisiaj ja testuję jako pierwszy. Tak wyglądają. Szału nie ma, ale złe też nie są. Trochę suche, że na pewno trzeba popić wodą. Pachną jak kostka rosłowa. Ugryzłam tylko tyle i więcej nie zamierzam gryźć, bo nie smakują mi. Haggis sam w sobie jest dobry, ale te ciasteczka może by należało z czymś zjeść, nie wiem, z jakimiś dodatkami. Może wtedy byłyby dobre. Daję im 2,5 na zachętę. Nie więcej niż 1. Haggisa polecam spróbować, ciastka niekoniecznie. Zejście z Ben Louis za nami. Teraz rozpoczynamy wejście na Bainachleif. Mamy jakąś godzinę, może nawet krócej i powinniśmy być na drugim szczycie. Chociaż w sumie może nawet pół godziny wystarczy. No i udało nam się wejść na Bainachleif, czyli drugi szczyt dzisiejszego dnia. Znajduje się on na wysokości 916 metrów. W 2018 zdobyliśmy 5 Munrosów, w 2019 także 5, a w 2020 mamy już 5, a nie ma nawet połowy roku. Bainachleif to jeden z najniższych Munro w Szkocji, ale w połączeniu z wejściem na Ben Louis trasa potrafi nieźle dać w kość, co chyba widać po nas. Ale już rozpoczynamy zejście do samochodu i myślę, że za około 1,5 godziny powinniśmy być już w drodze do domu. I na koniec podrzucimy Wam jeszcze kilka informacji praktycznych. Parking znajdujący się przy drodze A85 jest bezpłatny. Długość trasy według przewodnika to niecałe 10 km. Czas potrzebny na jej pokonanie to około 5-7 godzin, plus oczywiście czas na odpoczynek. Trasa rozpoczyna się na wysokości około 200 metrów nad poziomem morza, co z pewnością jest sporym ułatwieniem. Pamiętajcie, aby przed wyjściem zawsze zerknąć na prognozę pogody. Polecamy zerknąć na tą stronkę. Pamiętajcie także o sprawdzeniu trasy przed wyjściem lub pobraniu pliku mapy w GPS. My korzystamy z aplikacji GPX Viver, która sprawdza się idealnie. I to by było tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, na razie!